Cześć biegoholicy wszelkiej maści. Ultra Dziku wita w kolejnym biegowym odcinku podcastu Do startu luźni w kroku. Moim dzisiejszym specjalistą od maratonu jest nie byle kto. Świeżo upieczony rekordzista Polski na dystansie 50 km oraz zwycięzca wielu maratonów w Polsce i za granicą. Oto Paweł Kosek! Cześć, dziękuję za zaproszenie. Witam, mam nadzieję, że to będzie ciekawy podcast. No, na pewno będzie ciekawy, bo Paweł to utalentowany tyski biegacz ze stajni z Platychy. Tylko w tym roku oprócz najlepszego czasu na 50 km w Polsce uzyskanego w Pabianicach, czyli czas 2:52:12, wygrał 2 maratony. Jeden w Cork w Irlandii, skąd właśnie przed chwilą wrócił, praktycznie wysiadł z samolotu i do nas przyjechał. I wcześniej w Bratysławie. Poza tym praktycznie co weekend staje na podium w półmaratonach i krótszych biegach. Jest to reprezentant Polski w biegach na 50 km. Jak sam mówi, biega od 5 do 50 km. Także niezły ma chłopak rozrzut, ma rozrzut. Paweł to człowiek z zapałem, determinacją biegową i moim zdaniem o wiele za skromny jak na swoje wyczyny. Certyfikowany instruktor PZLA, od niedawna szczęśliwy mąż, który oświadczył się notabene rok temu na mecie naszego tyskiego półmaratonu. Paweł, po pierwsze gratulacje mistrzu, bo to co robisz to jest w ogóle jakiś kosmos. Tym bardziej, że jakby to bieganie, całe te przygotowania dzielisz z pracą, z obowiązkami rodzinnymi, powiedzmy nie zajmujesz się tym zawodowo. Także pytanie rozgrzewkowe, jak człowieku, jak ty to robisz? No dziękuję za te gratulacje. No właśnie troszkę się też zmieniło, bo w zasadzie teraz to tak naprawdę moja praca jest to trenowanie też innych osób, więc troszkę to sobie ułatwiłem. Wcześniej jak pracowałem w pizzerii, no to na pewno było dużo ciężej, bo te drugie treningi to zdarzało mi się czasami późno nocą robić po 10-12 godzinach. No i myślę, że tak naprawdę wiele osób można tutaj znaleźć, którzy gdzieś są informatykami i tak dalej, więc ta praca zazwyczaj często jak ktoś już na wyższym poziomie biega, to myślę, że jest ułożona pod to bieganie, no i raczej bieganie mniej pod pracę, a bardziej praca pod bieganie, bo wielu osób to zauważyłem już w swoim życiu. No dokładnie, nie jest to proste, gdy jest się profesjonalnym amatorem, jak to nazywają czasami ludzi, którzy pobijają, nie wiem, tak jak rozmawialiśmy ostatnio z Adamem, powiedzmy 3 godziny w maratonie, a Paweł robi coś o wiele bardziej kosmicznego. Pawle, jak wrażenia po tej rekordowej 50? Było to marzenie od 4 czy 5 lat. No, od 19 roku sobie to zamarzyłem. Jesienią startując na 50 km na mistrzostwach w Braszowie, wtedy zobaczyłem ile jeszcze mi brakuje do tego rekordu. Zobaczyłem ile ta czołówka też zarazem pobiegła. Także wiedziałem, że to tak naprawdę już jest takie dosyć wysokie miejsce na imprezie międzynarodowej zarazem, więc wiedziałem, że to już byłby fajny wynik. Zarazem wiedziałem, że świat biega jeszcze szybciej, głównie czarnoskórzy, także wiedziałem, że powinno być to w moim zasięgu jako na Europejczyka. Później no niestety pandemia, także pandemia pokrzyżowała plany. 21 rok kontuzja, 22 kiedy w zasadzie nie zapowiadało się, że mogę ten rekord atakować, ale że miałem takie marzenie, to mówię, rzucę się, spróbuję, zobaczymy co wyjdzie i okazało się, że kompletnie bez jakiegoś takiego naprawdę sensownego przygotowania, gdzie bieganie to powinno jednak zweryfikować. No to był po prostu taki złoty strzał dzień konia, że do dzisiaj nie wiem jak to się stało i dlaczego. Dopiero na końcowych kilometrach już mi zabrakło, bo już mięśniowo tego biegu nie wytrzymałem po 44 kilometrze i uciekło to, chociaż niewiele brakło i był to drugi wynik tabel historycznych tego dystansu. 23 rok, kolejna próba, było blisko, była gdzieś ta forma rozjechała się na tydzień przed zawodami i próbowałem to jeszcze oczywiście na siłę uratować, bo trzeba wierzyć do końca, nadzieja ostatnio umiera. No ale nie udało się. Co prawda wygrałem ten bieg wtedy, ale z czasem 12 minut gorszym od tego rekordu Polski, 12 minut poniżej moich ambicji, także wymęczone to było bardzo przykro. No i rok 2024 w końcu to zrobiłem, chociaż jest niedosyt z tego biegu, bo dużo rzeczy zrobiłem pod ten bieg najlepiej jak się dało. Próbowałem na przykład przez 2 tygodnie tak naprawdę na takim spokojnym treningu bazować, czyli tam rozbiegania między 4:30 do 5:0, tak bardzo wolno względem tempa 3:25, gdzie pobiegłem ten bieg, więc te treningi były spokojne i oparłem się na takim schemacie, jak słyszałem, że nasza maratonka Aleksandra Lisowska trenowała, kiedy z Mistrzostw Europy zdobyła w Berlinie, to było bodajże 2 lata temu, jak się nie mylę. No i uważam, że 2 tygodnie na przykład luzowania w moim przypadku się nie sprawdziło. Zrobiłem też jeszcze w ostatnim tygodniu dietę białkowo-węglową, że przez 3 dni w ogóle sobie nie dostarczałem węglowodanów.
przez kolejne 3 dni tylko węglowodany. Też uważam, że się to u mnie nie sprawdziło. A pierwszy raz tak zrobiłem to na 100%, bo zazwyczaj po prostu obcinałem w pierwszych 3 dniach węglowodany, a w kolejnych ich więcej jadłem, więc tak naprawdę tych diet robiłem z 5, ale nigdy nie były tak 100% profesjonalnie zrobione, tak jak powinno być od A do Z. Czyli zaprocentowało jakby to bardziej przyłożenie się pod dietę i pod jakby zmianę podejścia tego treningowego. Z takich ciekawostek możemy przytoczyć, że na ten moment Polski Związek Lekkiej Atletyki nie uznaje rekordów na 50 km, dlatego jakby twój rekord nazywany jest najlepszym wynikiem w historii Polski, tak? No jest tak, chociaż nie wiem, dziwi mnie to trochę, bo są minima ustalane na ten dystans normalnie. No, dokładnie. Chociaż niedawno też czasami nie wiedzieli, jakie minima ustalać, bo ten dystans też dopiero coraz bardziej się rozwija i ten poziom też idzie w górę. Więc no są minima, także wydaje mi się, że lada moment też po prostu będą tak samo tabele historyczne zarazem w PZLA na stronie u nich też z tymi najlepszymi wynikami. No ale czy to tam jest, czy nie, to ja wiem, że to zrobiłem w internecie, też to widnieje. Dokładnie. Także PZLA to mi się wydaje, że jest jedno, a drugie to jest po prostu lekkoatletyka u nas w Polsce, bo oni raczej za wiele moim zdaniem nie pomagają w tej kwestii. No miejmy nadzieję, że to się zmieni i będzie to uznawane jako oficjalny rekord Polski i mimo jakby innego nazewnictwa wszyscy jesteśmy pod wrażeniem, wszyscy Ci gratulujemy, szczerze, ale mimo, że właśnie tutaj ten rekord popełniłeś w ultra biegu, porozmawiamy sobie dzisiaj, jak widzisz biegi maratońskie, bo w biegach maratońskich też masz tutaj dosyć duże doświadczenie. Tak jak mówiliśmy na początku, już w tym roku były 2 wygrane na pierwszym miejscu maratony. Ten oto wielki okazały medal przywiozłeś z Bratysławy, a przed chwilą przyjechałeś z Cork i nie przywiozłeś medalu, bo medalu nie dawali, tak? Czy medalu, co ja mówię? Pucharu. Właśnie puchar, no nie, tak, zgadza się, pucharu nie dawali. Tam jest taka ciekawa tradycja, że puchar się dostaje, jest on przechodni, więc możesz go zabrać na przykład do domu, ale musisz go zwrócić przed biegiem bądź wypłatą pieniędzy za wygranej nagrody. No i oni go potem trzymają w takiej gablotce, w takim muzeum i można go tam sobie podziwiać. Oni grawerują przed biegiem jeszcze twoje imię, nazwisko, czas zwycięzcy i tak co roku kolejny zwycięzca tam jest grawerowany. Ciekawa Także praktyka. z jednej strony szkoda, z drugiej no jest to jakieś takie fajne, że mają taką tradycję, bo jadąc tam i ten puchar móc zobaczyć gablotce, no też fajna sprawa, nie? Pewnie, jak najbardziej. Okej, dystans półmaratoński. Co ogólnie myślisz półmaratoński, maratoński oczywiście. Co ogólnie myślisz o maratonie? Nie wiem, jak go porównujesz na przykład właśnie z tymi biegami długodystansowymi na 50, bo przecież biegałeś też 100 km. Lepiej ci się biega, gorzej? Maraton w sensie względem 50. No na przykład względem właśnie tych dystansów powyżej. Szczerze mówiąc, to jeszcze lepiej mi 50 leży niż maraton, bo trzeba jeszcze gdzieś tam więcej tych kryzysów przecierpieć. No wiadomo, no jest jeszcze ciężej, bo tak naprawdę to się wydaje, że to jest niby 8 km więcej tylko, ale to jest jakby popatrzeć już procentowo, to jest 20% dystansu więcej, więc tam, a sami wiemy, między 38 a 40 km takie kryzysy się potrafią zdarzyć, że te 2 do mety to się naprawdę potrafi dłużyć, a co dopiero jak masz 42 i masz jeszcze 8 i masz gwarant, że jeszcze tam jeden kryzys, jak nie 2, albo na jednym takim porządnym do samego końca musisz walczyć. No to uważam, że na pewno jest 50 cięższa, ale wydaje mi się, że znaczy nawet jestem w zasadzie tego pewien. Po prostu bardziej potrafię cierpieć niż gdzieś tam predyspozycjami sobie radzić, bo krótsze dystanse typu 5-10 km, no to nie idą mi jakoś wybitnie i swoje szanse na takich zawodach, no to albo szukam na jakichś mniejszych biegach, tam gdzie nie ma Kenijczyków, czyli takich zawodników gdzieś mocniejszych, bo na 5 km czy 10 jest dużo dobrych zawodników u nas. No i co ja chciałem powiedzieć jeszcze? Znaczy na pewno silna głowa jest, tak? Tutaj wyznacznikiem tego, że te dłuższe dystanse ci leżą i pewnie też no, troszeczkę mniejsza konkurencja, nie? No bo chyba więcej jakby dobrych zawodników biega maratony, a chyba mniej specjalizuje się w ultra, tak? Przynajmniej tak mi się wydaje, czy nie? 50 dokładnie, że no jest mało tych zawodów na razie u nas w kraju, za granicą też nie ma tak dużo jak w maratonie, więc jest na pewno tam łatwiej. Natomiast w maratonie no to już jest ciężko, no i jest najbardziej prestiżowe zarazem, więc też się nie dziwię, że coraz więcej zawodników gdzieś tam się widzi, że jednak w ten maraton stara się iść, no bo
jest bardziej rozreklamowany, bardziej jest gdzieś zawsze to twoje nazwisko się tam pojawia w internecie, no nie wiem, chociażby teraz jak na przykład w Cork biegałem, no to było 10 kilometrów, był półmaraton, ale no nie za bardzo tam wspominali o jakichkolwiek innych dystansach, tylko w sumie wszędzie swoją twarz widziałem, jak wygrałem ten No maraton. zresztą w Cork jesteś znany, bo nie biegłeś tam pierwszy raz i nie wygrywałeś tam pierwszy raz, bo miałeś już pierwsze miejsce. Zresztą życiówkę z maratonu też masz z Corku i wynosi ona 2:22:39. No zacnie, naprawdę. Dobra, no to teraz porównując jakby swoje doświadczenie, nie tylko jako biegacza, ale też jako trenera, jak myślisz, czy maraton jest dla każdego biegacza? Nie, zdecydowanie nie, no, ponieważ gdy jeszcze próbowałem, coś tam uczyłem się, takiej wiedzy do trenowania innych i tak dalej i gdzieś tam kilka znajomych osób trenowałem całkowicie bezpłatnie wtedy, ucząc się na nich, więc wiadomo, że błędy przerabiałem, oni też tego świadomi byli. No to spotykałem się z osobami, które miały dobre predyspozycje naprawdę do szybkiego biegania, krótkiego biegania, typu tam 5 km do 10 i tutaj mówię już maksymalnie, a że nawet niektórzy gdzieś tam mieli jakiś stracony potencjał do sprintu, no bo w wieku 30 lat no już nie zrobisz z kogoś raczej jakiejś tam super gwiazdy. No i przychodziło co do czego, że no chcieli jak każdy spróbować tego maratonu i miałem takiego kolegę Mariusza, który bardzo dobrze biegał, no ale pobiegł jeden maraton, no i już go wszystko wszędzie zaczęło boleć. 2 miesiące później uparł się kolejny pobiec. Ciekawostka taka jeszcze, że miał życiówkę 1:15:50 w półmaratonie, a maraton pobiegł w 2:53 zaledwie. Wymęczony, zniszczony, że go tak jeszcze w złym stanie nie widziałem jak po tym biegu. No i jak pobiegł kolejny, to go pobiegł jeszcze wolniej, było w 2:55 i przez cały kolejny rok później męczył się z urazami, wszystko go bolało. No i też gdzieś tam z jakiegoś biegowego otoczenia, jeszcze tutaj po Śląsku też widziałem, że byli dobrzy zawodnicy i wystarczyło, że kilka razy w maratonie wystartowali i zaczynały się problemy, więc jak ktoś ma na przykład problemy z plecami, słaby kręgosłup, no to wydaje mi się, że to jest szybka droga do skończenia z bieganiem, nie? A, dokładnie. Rozmawialiśmy tutaj w innym odcinku właśnie o kontuzjach, o przygotowaniu do maratonu i jak łatwo sobie zrobić, że tak powiem, kuku, jeżeli wystartuje się do przynajmniej na przykład maratonu nieodpowiednio przygotowanym, więc trzeba tu na to uważać. No i tak jak mówisz też, jakby nie każdy ten maraton jest w stanie przebiec, bo niektórzy sobie myślą, że jest takie łatwe przełożenie, tak? Że jak biegnę półmaraton, nie wiem, 1:30, tak? To maraton zrobię 3:0 albo poniżej 3, tak? A to przełożenie w ogóle się nie sprawdza. No nie, ponieważ... Całe zło wychodzi później. Tak. No. No dokładnie, dobra. A powiedz mi, czy jest taki moment dla amatora, kiedy on wie, że może zmierzyć się z tym maratonem, że może, wiesz, zacząć marzyć o tym maratonie i nie wiem, że 3 na przykład miesiące mu wystarczą, potrenuje i jedziemy z koksem? Wiesz co, właśnie tak była moja historia z pierwszym maratonem, że po 3 miesiącach w ogóle jak zacząłem biegać, no to myślałem, że już, no, że mogę, to jeszcze rozreklamowane było, pierwszy Silesia maraton wtedy się odbywał, więc wszędzie plakaty, wszędzie show, że maraton, tam kozaki robią maraton, nie? No i kurczę, ja myślałem, że po 3 miesiącach na przykład biegania jestem w stanie, no skończyłem go, no ale skończyłem go tam w 3 godziny 58 minut i w pogotowiu, karetka mnie zabierała z mety. Później drugi moment i obraziłem się na ten maraton, 4 lata nie biegałem. No i nie ciągnęło mnie kompletnie, bo tak mnie zabolało, że nie nacierpiałem się tak jeszcze wtedy w życiu jak na tym maratonie na Silesii, więc najgorsze cierpienie jakie miałem do wtedy. Później 4 lata później kolejny maraton w Ostrawie, gdzie w zasadzie jechałem na półmaraton się jechać, zapisać na miejscu i tak mi coś odbiło, że dobra, spróbuję maratonu sobie, nie? I w zasadzie też jakoś tam właśnie specjalnie nie trenowałem do niego, no ale biegałem już wtedy przez 4 lata. Życiówkę miałem gdzieś w okolicach godziny 20 z półmaratonu. Nawet już nie pamiętam, czy nie biegałem przypadkiem poniżej, no tu nie chcę skłamać. No to proste przeliczenie, 2:40 na maraton. No czyli no może nie 2:40, no ale powiedzmy te 2:50 no, powinno pyknąć, nie? Bez obiegania, no 3 godziny i tak powinienem złamać, a 3 godziny było moim takim założeniem minimum. No porwałem się tam z grupką zawodników w tej Ostrawie, którzy gdzieś tam w przedziale 2:52, 2:55 skończyli. No, mnie jak łupnęło na 37 km, to te 5 km to po prostu cierpienie było takie też nie do opisania do końca, że tragedia, nie? I dłużyło, skończyłem w niecałe 3 godziny, 3 minuty, też ledwie żywy
I wydaje mi się, że właśnie nawet jak biegasz długo przez ileś lat, to nie jest jeszcze to, że o dobra, możesz spróbować tego maratonu, tylko wydaje mi się, że właśnie powinieneś to czuć, że przebiegniesz jakąś 30 na treningu. Jak przebiegniesz tą 30 i przeżyjesz tą 30, a nie, że przez kilka dni będziesz do siebie dochodził, no to wtedy już powiedzmy, że można spróbować, bo ja właśnie biegałem krótsze dystanse, do 21 gdzieś tam, rzadko biegałem więcej niż 20 km na treningu. No i wydawało mi się po prostu na podstawie czasu z półmaratonu, że ja mogę jechać i rzucić się na ten maraton i że dobra zrobię, bo przelicznik, nie? No, czyli dalej nam się potwierdza tym bardziej, że biegałem 70-80 km tygodniowo, więc to już było też teoretycznie dużo do maratonu, nie? No, tym bardziej właśnie nam się cały czas potwierdza to, że nie ma tego prostego przełożenia półmaratońskiego na maraton. Ale dojdę ci jeszcze tylko do jednej rzeczy właśnie. I właśnie tak było później, że jak już trzeciego swojego maratonu spróbowałem, to przypadkiem gdzieś tam na lesie biegałem i też miała być to jakaś 20. Zgubiłem się w lesie, no i tak zacząłem krążyć gdzieś tam w kółko, chomikować po tych trasach, żeby wybiec z powrotem do domu, wrócić, że wyszło mi 30 km z tego treningu, nie? No i wróciłem z tych 30 km i mówię, kurde, żywy jestem, nie? I tak później zaczęło mnie kusić właśnie, żeby trzeci raz tego maratonu spróbować. No i to jest właśnie to słowo klucz, ta 30, że wydaje mi się, że jak tą 30 przebiegniesz i będzie z tobą wszystko ok, jeszcze gdzieś to tam sobie raz powtórzyć po drodze, czy nawet jeszcze parę kilometrów dołożyć i tak, wiadomo, dużo wolniej, nie? No i wtedy możesz ryzykować, próbować. To też się jakby potwierdza, bo wiesz, niektórzy myślą, że żeby wiesz, rzucić się na maraton i przebiec 42 km, to wcześniej na treningach musisz zrobić parę razy tam po 40 km albo przynajmniej większy dystans i wiesz, i nie umrzeć po drodze. Ale to oczywiście jest mit, bo praktycznie na treningach przedmaratońskich no nie robi się praktycznie tak, jak właśnie teraz wspomniałeś, więcej niż 30 km praktycznie, nie? Więc to też jest taka ciekawostka. A żeby cię pocieszyć, bo mówiłeś o swoim pierwszym maratonie. Mój pierwszy maraton zakończył się z czasem 4, bodajże 48. W stanie naprawdę też prawie agonalnym. No też był bez przygotowania na rympała, także no, nie róbcie tego, bo nie warto, bo można się zrazić bardzo do maratonu. A ile taki mniej więcej optymalny czas, myślisz, przygotowania? Powiedzmy, już ktoś biega, jest biegaczem amatorem, coś tam sobie pobiegiwuje. Jaki czas wystarczy mniej więcej, aby się przygotować do maratonu? No ja bym stawiał na te 3 miesiące powiedzmy, żeby nawet, no 3 to jest takie minimum, ale i tak bym powiedział, że to jest mało, 4 miesiące, żeby tak z 2 miesiące wypracować sobie taką bazę tlenową, wybiegać tych kilometrów dłużej, później przejście do jakiegoś takiego specjalistycznego treningu w przypadku, jak mierzysz już jakiś wynik, tam nie wiem, powiedzmy 3 godziny, poniżej 3 godzin, 2,30, 2,40, 2,50, no to już trochę te treningi potem trzeba w połowie zmienić, żeby przejść na takie prędkości okołomaratońskie, bo na początku wybieganie kilometrów, dużo kilometrów, spokojnych kilometrów. No i mi się to zawsze sprawdzało, że fajnie mnie to po prostu przygotowywało do tego maratonu. Później dopiero wchodziłem w jakieś treningi tempowe, które też nie były wymagające, ale jak zrobiłeś tą dużą objętość, szedłeś na te treningi tempowe, no to ten organizm adaptował się, że pracujesz na zmęczeniu i fajnie się to potem na maratonie przykładało. A wyobraźmy sobie, że nie wiem, przychodzę do ciebie jako do trenera, ja mówię, że za 3 miesiące mam maraton, coś tam biegam, coś tam nie biegam, jestem średnio przygotowany i nie wiem, patrząc na mnie, na ile jesteś w stanie mnie przygotować? Jak określasz możliwości takiego kandydata na maratończyka? Wiesz co, no to jest szeroko pojęte, bo zależy powiedzmy jak biegasz 10 km, jak półmaraton, czy biegałeś ten maraton już wcześniej, czy go dopiero chcesz spróbować, no bo powiedzmy jak chcesz go spróbować, to masz, jak ja mam na przykład 3 miesiące, no to wtedy po prostu tylko łupiemy kilometry, żeby cię przygotować wydolnościowo. Znowu inna osoba na przykład jak przyjdzie i powie, że biegała bardzo dużo kilometrów, ale nie biegała nic szybciej, a chce powiedzmy na przykład 3 godziny zaatakować, no to już inaczej ten trening układasz, wtedy po prostu jeszcze tam powiedzmy parę tygodni przebiegasz z tą osobą na jakiejś tam dużej objętości, a później wchodzisz na jakieś tam konkretne prędkości, żeby przygotować do łamania 3 godzin tą osobę. Czyli dla każdego coś dobrego, tak, żeby go przygotować do maratonu, wiadomo. A powiedz mi, czy w czasie takiego treningu przedmaratońskiego samo bieganie wystarczy, czy zalecasz też jakiś trening, nie wiem, obwodowy, jakieś crossfity, dodatkowe, jakieś wzmacnianie mięśni? Czy tylko skupiasz się jakby ze swojej strony trenerskiej skupiasz się tylko na treningach biegowych? Wiesz co, to zależy ile kto ma czasu, no bo jedne osoby gdzieś tam będą chodziły na siłownię, będą jakieś crossfity właśnie robili, inne rzeczy. No inni raz, że na to nie znajdą czasu, dwa, że też nie każdemu to służy, bo jak ktoś jest mocno delikatny, to czasami ta siłownia więcej krzywdy niż korzyści potrafi zrobić. Ja na przykład przez zimę coś tam zawsze tej siłowni sobie robiłem, więc trochę mnie to wzmacniało. Ale szczerze mówiąc miałem taki sezon w 2022 roku, gdzie siłowni całkowicie przez cały rok w ogóle nie zrobiłem i genialnie mi się biegało. I nawet lżej mi się biegało, bo właśnie nie byłem przybity mięśniowo jeszcze tymi ćwiczeniami, więc
z jednej strony to jest takie zabezpieczenie przed jakąś tam kontuzją, jakimiś urazami, z drugiej czy ma to takie bezpośrednie przełożenie na bieg, no ciężko mi powiedzieć, bo tak mówię, że miałem sezon, kiedy w ogóle nie robiłem i nawet lżej mi się biegało, tylko że może trochę mniej pewnie się czułem, bo się bałem, żeby jakiegoś urazu nie złapać czy coś, bo mój organizm na pewno ciężej znosił mięśniowo wysiłek, bo te mięśnie jednak jak jeszcze ciężary jakieś tam się przepracowało czy coś wcześniej, no to one trochę łatwiej takie długie dystanse przyjmowały. Okej, dobra, no to jesteśmy już praktycznie przygotowani do startu. Jakieś takie porady, o czym wcześniej pomyśleć, co przygotować sobie zawczasu, w co się zaopatrzyć, nie wiem, buty, odżywki, nie wiem, ubrania jakieś specjalne, co byś doradził takiemu amatorowi, który chce się z maratonem zmierzyć? Szczerze to wszystko. Wszystko. Ale na przykład buty, tak? Czy buty kupujemy na tydzień przed, czy lepiej żeby były wybiegane, tak? Żeby już się zapoznały z naszymi stopami, żeby to były sprawdzone buty, bo no właśnie, i żeby to były buty biegowe, a nie tak na przykład jak w moim przypadku były to buty halowe i piszczele mi za to podziękowały. No dokładnie. Te buty na pewno warto się gdzieś tam wcześniej z nimi obyć, także kupić sobie jakieś buty takie typowo pod zawody, żeby one nie były wyklepane tymi kilometrami. I jak je kupimy, żebyśmy czuli, że to jest ten but, w którym dobrze się czujemy, że on może być na zawody i zrobić sobie gdzieś tam parę treningów, żeby nogę przyzwyczaić, to czucie buta mieć dobre. No i jak jest taki, że gra z nami dobrze, no to wiadomo, no to wtedy sobie go zostawiamy na zawody i to jest nasz taki but, powiedzmy, startowy, a nie, że go gdzieś tam marnujemy na treningach. Z odżywkami, no to tym bardziej to już jest największy kluczyk, bo przy długich dystansach no jednak te żele jakieś się bierze, więc warto mieć sprawdzone, bo ja sam przez te wszystkie swoje lata biegania zdarzało się, że gdzieś w pakiecie startowym dostałem jakieś żele, czy gdzieś tam miałem jakiś voucher i kupowałem z różnych firm. Tutaj nie będę wymieniał, żeby nie robić antyreklamy, ale były żele, które wydawały się na przykład dla mnie genialne, bo były zrobione załóżmy na bazie wody i nie potrzebowałeś tego już zapijać, tylko otwierałeś żel, cyk i mogłeś sobie go połknąć bez problemu w trakcie biegu, bez zapijania wodą. Więc to dużo ułatwiało, no ale na przykład ja jak je testowałem i właśnie na treningach, nie że je wziąłem na zawody i dobra, mam żele, to biegnę z nimi na zawodach, nie wiem jak to zagra, tylko próbowałem je sobie na treningach, no to trafiły mi tak siąść na żołądku, że po prostu jakbyś sobie żołędzi nawrzucał i zatrzymało ci się, bolało. Nie dało się z tym biec, przeszkadzało, więc warto mieć jakieś sprawdzone, nie eksperymentować, no bo tu też się idzie ostro przejechać, bo wiem, bo ja na sobie sprawdzałem, ale na treningach, no ale właśnie na treningach trzeba sprawdzać, żeby później tego błędu nie zrobić na zawodach. Dokładnie, żeby w czasie już jakby ataku na maraton, na życiówkę się nie poparzyć, czyli i buty i odżywki sprawdzone. Mamy to tłumaczone. Co zjeść przed samym maratonem? Czy nie wiem, jesteś też zwolennikiem jakiejś zmiany żywieniowej na przykład na tydzień przed albo przed samym maratonem, jakieś ładowanie węgli, coś w tym stylu? No właśnie z tym ładowaniem węgli, tą dietą białkowo-węglową, jak spróbowałem, nie wiem, no nie czułem tego złotego strzału przed tą 50, co wcześniej tam wspomnieliśmy. Wydaje mi się, że ona mi właśnie ta dieta więcej zabrała niż dała. No ale wiadomo, no komuś to zagra. No. Natomiast raczej na przykład, ja już mam taki swój stały schemat, którego teraz nie próbowałem, ale znowu do niego wrócę i będę na pewno robił przed ważnymi startami. Czyli normalnie się po prostu odżywiam przez cały czas, tak powiedzmy na zdrowo, jak się odżywiam i ostatnie dni tylko sobie trochę bardziej te węglowodany podkręcam w diecie. No i wydaje mi się, że jest to bezpieczne, żeby tam dużo błonnika tylko nie było w tych ostatnich dniach, bo to też raczej nie jest skazane, żeby gdzieś tam też po łazienkach potem nie lądować, czy gdzieś tam z trasy musieć zeskoczyć. Jakie tam jeszcze mieliśmy pytanie? No ogólnie jest właśnie co wiesz, czy te jakieś tam węgle, czy bardzo zmieniać sobie żywienie na tydzień przed i ewentualnie przed samym na przykład biegiem dobra, coś właśnie. zjeść, nie? Na przykład rano przed biegiem jesz coś lekkiego. Tak, i właśnie przed samym biegiem to mam taki też stały schemat, że jest zawsze kanapka z dżemem, tam 100% owoców, czyli tam nie jakieś takie gumowe dziadostwo. I banan, no i tyle. To jest no i zawsze, znowu tak jak z to. butami, z odżywkami wcześniej jakby potwierdza się jakby tutaj zasada, że najlepiej mieć właśnie też rzeczy sprawdzone, tak? Też wychodzę z założenia, że jakby przed jakimś ważnym startem, jakikolwiek by on nie był, czy to jest maraton, czy jakiś inny bieg, najlepiej po prostu nie eksperymentować przed samym biegiem, nie? Czyli na przykład tak samo, jeżeli próbujemy sobie coś, nie wiem, powiedzmy z tymi węglami, czy z jakąś zmianą diety, to też sobie to wcześniej przetestować, nie? No bo to po co testować przed samym startem i później się zdziwić. Tu jeszcze taką ciekawostkę też dodam właśnie, gdzieś tam kiedyś wyczytałem w internecie, że przed maratonem czy jakimś takim długim dystansem i ważnym biegiem dla nas, to ważniejsze jest wyspanie się 2 dni przed startem niż w tym ostatnim dniu, bo nieraz mi się zdarzało, że właśnie stresowałem się, jak maraton warszawski biegałem, większość nocy nie przespałem. Przed 50 też za wiele nie pospałem, bo się stresowałem.
I powiem Ci, że na przykład mało sypiałem dzień przed startem, bo już był ten stres i mało tego snu miałem. Mimo wszystko biegałem genialnie, jak byłem przygotowany. Ale na 2 dni przed, jak się przemęczyłem, przespacerowałem, czy byłem cały tygodnie zmęczony, czy coś i faktycznie jak byłem dospany, to na przykład kurczę genialnie mi się biegało, więc też ważną kwestią jest wyspanie się po prostu 2 dni przed dobrze. Dzień przed to wyspanie się czysta głowa, wiesz, odpowiednie nastawienie i jeżeli wszystko zagra w organizmie i w ubraniach i jakby w całych okolicznościach, to nic, tylko po prostu ubiec do mety. Czas nam niestety nieubłaganie leci, więc troszeczkę musimy przyspieszyć, tak jak powiedzmy przed samą metą maratonu. Startujemy w maratonie. Już sam start. Taktyka, nie wiem, na tempo. Bardziej, nie wiem, preferujesz stałe, jakieś negatyw splity, przyspieszanie, zwalnianie, nie wiem, odżywianie na punktach. Co byś takiemu amatrowi polecił, który biegnie pierwszy raz? Przypomniało mi się od razu co do taktyki, że tak kolega kiedyś nazwał metodą na koska, czyli na plecy dzida i do samego końca tam trzymiesz, niech się ktoś męczy, a potem przed metą, nie? Nie, ale tak na poważnie, wiesz co, na maratonie, tak? Taktyka. No tak, mówimy o maratonie. No wiesz co, załóżmy, jak, nie wiem, ale chcemy biec na 3 godziny na rekord życiowy, nieokreślony czas dużo szybciej, czy... Biegniemy swój pierwszy maraton. Swój pierwszy maraton. Żeby dobiec. Dobra, no to załóżmy biegamy połówkę w godzinę 45, biegniemy swój pierwszy maraton, no to jak są jakieś zajączki na przykład, czyli pacemakerzy na biegu, no to powiedzmy, że ja bym na przykład przymierzał się do zajączków nie na 3,30, bo połówkę biegamy, przecież połowę na tyle, że 3,30 powinniśmy biec, tylko 3,45 czy 3,40 szukamy czasu na przykład zajączków, zaczynamy z nimi. I jak już jesteśmy dobrze wytrenowani, że nie będziemy mieć kryzysów tam już, nie mówię na 30 kilometrze, tylko jeszcze nawet troszeczkę przed, to jak się dobrze czujesz, wtedy przyspieszać dopiero i to jest zdecydowanie lepsza taktyka na maraton niż zacząć za mocno, bo to jest najgorsze, co można zrobić, bo jest potem cierpienie niesamowite i zabiera to podwójnie. Dokładnie. Prawdziwego biegacza poznaje się nie po tym, jak zaczyna, tylko jak kończy, tak? W przypadku można zrobić biegów, taką no parafrazę. Tak. Bo jeżeli zaczniemy za szybko, to możemy spotkać się ze ścianą maratońską. Zdarzyło Ci się, jak ją pokonać? Nie wiem, jakieś porady? To zdarzyło mi się. Kurczę, długo nie miałem. Znaczy, no, miałem te pierwsze maratony, no ale to było takie, że tam w ogóle mało z tego biegu pamiętam. Jak ją pokonać? Znaczy przede wszystkim można ją pokonać tak, że jeżeli przygotujemy się bardzo dobrze do tego maratonu i zrobimy to z głową według planu, tak, więc po prostu ją ominiemy. Tak, więc teraz myślę po prostu o takim maratonie, gdzie było, jak już byłem przygotowany, no to od momentu, jak już biegam te maratony, to dla mnie to jest takie kluczowe, bo tam dyszki, piątki, jak startuję jakieś małe biegi, to tam się na nich nie skupiam i często je biegam w takim tempie, jak potem maraton nawet biegnę, nie? Więc niektórych to dziwi. Ale dla mnie są gdzieś takie treningi. Natomiast ścianę, no naprawdę nie wiem, czy od momentu właśnie jak się już skupiłem na tych maratonach, taką zaliczyłem porządną. Miałem teraz na 50 ścianę gdzieś po 43-4 kilometrze, bo to była taka ściana, nie, że mięśniowo, tylko nie jest ściana. problem, że ktoś biegnie maraton, jeżeli masz ścianę na 43 kilometrze, no bo jesteś już dawno na mecie. ale to, no bo to było na 50, ale to powiedzmy, że przesuńmy to na 30, nie wiem. Tak, przy twoich zdolnościach, przy twoich zdolnościach to ja bym umarł na 25 na maratonie. Ale 34, 5 powiedzmy przesuńmy, no i zostaje nam te, nie wiem, no 6-7 kilometrów, coś takiego. No to wiesz co, samo to na przykład, że jak mamy taki moment, że nagle zaczynamy zwalniać i widzimy wysiłek ten sam 20 sekund, wolniej biegniemy na kilometr załóżmy, no to gdzieś w książce Henryka Szosta kiedyś przeczytałem, że warto zrobić taką przebieżkę, nie? Po prostu takie 100 metrów takiego rytma, tak zerwać. I parę razy tego spróbowałem właśnie na 50. Faktycznie trochę to pomaga, bo jak zaczniesz się zamulać tym tempem, no tak zrobisz gdzieś tą taką głupią przebieżkę, no wydaje się absurdalne, no jesteś zmęczony, masz zrobić przebieżkę, no ale jesteś w stanie to jakiś taki inny impuls w ciele. Jest jakiś taki trochę inny impuls, że zauważyłem, że może to trochę dać takiego odmulenia, bo w pewnym momencie po prostu to tempo cię zamula też na tym biegu i ty tym tempem się zaczłapujesz i siłą rzeczy do tego dochodzi zmęczenie, później, głowa i ty zwalniasz, a czasami to takie właśnie danie takiego bodźca organizmowi i może coś pomóc. Czyli jak macie ścianę, to musicie po prostu szybciej sobie kawałek pobiec. To mówił wam Paweł Kosek. Dobra, czas nam praktycznie się kończy, więc teraz szybciutko jeszcze
Jak myślisz, ile tak w roku można przebiec maratonów, jeżeli mówimy oczywiście o takim amatorze biegania, nie o tobie, bo ty to biegasz co drugi, właśnie, co ile biegasz maraton? Jak znajdę jakieś fajne, to ja. A zabrało cię dwa maratony w jeden weekend? Nie. Znaczy, a maraton i ultra nie, pewnie, tydzień po tygodniu tylko zrobiłem. Aha, no to właśnie, tak. A ile taki, powiedzmy, nie wiem, normalny biegacz, taki wiesz, amator, tak jak ja na przykład, nie? Jak myślisz, ile, żeby tak się nie wykończyć, ile jest w stanie przebiec maratonu w ciągu roku? No właśnie powiem ci szczerze, że uważam, że nie wiem, mówienie, że 2 maratony w ciągu roku to jest taki trochę mit, no bo no, sam jestem w stanie na swoim poziomie wytrenowania aktualnym pobiec jeden w kwietniu i drugi jeszcze tam w czerwcu, bo choćby teraz w tym roku jak pobiegłem, no, trochę wolniej miałem Bratysławę, ale tam było też goręcej. No i myślę, że 4 spokojnie idzie łupnąć z jakimś tam przedziałem, zależy jak się między tym prowadzimy i zależy no jak ten właśnie wypoczynek przede wszystkim potem wygląda i tak dalej, więc to też jest takie indywidualne, no bo tak samo no jeden będzie miał takie zdrowie, że zrobi ich 6 w ciągu roku, no wiadomo niektóre będą wolniejsze, więc zależy czy podchodzimy do tego, że wszystkie biegamy na maksa, ja powiedzmy mówię, no zrobiłem na przykład wiosną 2 i zrobiłem tak mocno te maratony, że dla mnie to było tak już sporym wysiłkiem, ale z jakimś tam jeszcze taką garstką zapasu. Natomiast bieganie tak, żeby zrobić sobie ich więcej, a niektóre biegniemy sobie czy turystycznie, czy na miejsce, bo nie wiem, bo możesz wygrać, a 10 minut wolniej przebiec niż to, co jesteś w stanie pobiec na maksa. No to tych maratonów można więcej robić, bo tak naprawdę niektórzy czasami właśnie, niby mówiłeś wcześniej, że 30 biegałem na treningu, nie trzeba więcej, ale do tych 40 też czasami się podchodzi, czy tam 35, więc jak już nie wiem, miałbym 40 na treningu zrobić, też wolę jechać maraton zrobić, a trochę szybciej, nie? Okej, no na pewno między tymi maratonami ważna jest regeneracja dla takich normalnych ludzi, nie takich nadludzi jak Paweł Kosek. Dobrze, a jeszcze tak na szybko, nie wiem, podeszliśmy do maratonu, nie udało się, nie dobiegliśmy, zwieźli nas albo sami żeśmy zeszli. Jak sobie z tym poradzić, nie wiem, mentalnie? Masz jakieś sposoby? Czy w ogóle ci się kiedyś, no nawet właśnie mówiłeś, że ci się nie udało skończyć, tak? Nie? Czy Wiesz nie? co, ja zszedłem z maratonu No, właśnie, też na mi się trasie. Właśnie jak się zatrułem, tak, a propos diety, nie? Biegłem drugi jeszcze, co ciekawe wtedy, ale nie, no i to na 30 km, coś takiego, więc tam już no, niewiele zostało i pewnie bym to dowiózł. Powiedzmy, no dobra, no przy takim docelowym, może inaczej, bo ja na przykład skończyłem 50 w tamtym roku, atakowałem ten rekord polski, poszło mi bardzo słabo, domęczyłem to do końca, więc co prawda może nie zszedłem, ale dla mnie to była taka porażka, jakbym zszedł praktycznie, nie? Bo nie po to tam jechałem, żeby z takim czasem dobiec. No to wydaje mi się, że kwestia nastawienia w głowie, że po prostu motywacja i gdzieś godzenie się, że tak w życiu ponosimy czasami porażki i nie o to chodzi, że raz poniosłeś porażkę, to podkulisz głowę i ja tego nie jestem w stanie zrobić, tylko nastawić się, że no, nie wyszło, spróbować przede wszystkim poszukać minusów, co na przykład zawaliłeś przede wszystkim, nie wiem, zrobić sobie listę, nie wiem, że źle zjadłeś, że źle spałeś, no bo wiadomo, że tak jest, tym bardziej, że trenuję ludzi i wiem jak to jest, że czasami ktoś właśnie nie dosypiał przez tydzień, że za dużo spacerował, że coś tam źle zjadł, więc naprawdę jest wiele rzeczy, czasami po prostu się przygotujesz, będziesz genialnie przygotowany, a pojedziesz i będzie 10 stopni więcej niż planowałeś i to cię zlikwiduje, więc... No, dokładnie, no jest tyle Więc rzeczy też nieprzewidywalnych, które mogą wpłynąć na to, czy właśnie ten maraton zrobisz, czy nie zrobisz. Trzeba wyciągnąć wnioski, Dokładnie. wziąć się znowu do pracy i znowu podejść do tematu. I ostatnie pytanie, Pawle. Łatwo jest przejść z takiego maratonu na ultramaraton? Na 50 km albo i dalej? Na 50? Tak. Setką na razie biegłem jeden raz 100 km na asfalcie, no to no było ciężko, no ale to też jeszcze nie byłem doświadczony, więc pewnie wiele rzeczy teraz bym inaczej zrobił. Wydaje mi się, że tak, ale to też jest taka kwestia indywidualna, że ktoś będzie wytrzymałościowcem i tych kilometrów biegał w tygodniu dużo, to mimo, że nie wiem, że biegasz powiedzmy do 42 na przykład max, no to jak w tygodniu robisz 200 km, bo robisz po 2 treningi dziennie, to twój organizm mięśniowo już będzie inaczej przygotowany niż maratończyka, który biega 100 km w tygodniu, bo biega raz dziennie, więc to jest wiele takich składowych. Jak ktoś ma mocny organizm do tego i głowę, bo przede wszystkim wydaje mi się, że tutaj psychika i głowa się liczy, no to spokojnie można przeskoczyć nawet na setki. Natomiast na pewno warto też jakąś 50 czy nawet jakąś 60, bo obserwuję trochę dobrych biegaczy, to gdzieś tam jakąś 50, 60 sobie tam raz zrobić w ramach przygotowania, żeby zobaczyć jak to jest. No i właśnie przede wszystkim to już jest też trening głowy wtedy, no bo wiadomo więcej, no też no przecież nie wybiegniesz z domu i nie będziesz biegał 70-80 km, żeby zrobić 80% tego dystansu, nie? Więc raczej bym po prostu normalną maratońską drogą poszedł i spróbował. No i pięknie, no fajnie się rozmawia, Pawle. Niestety czas nas dogonił. No i co? Słuchajcie,
Wszystko to, co wam tutaj powiedział człowiek, który pobiegł już w tym roku 2 maratony i 2 wygrał. Do tego zrobił rekord Polski na 50 km. No i jest super przykładem, że naprawdę jeżeli chcesz, to bardzo chcesz czegoś, to można naprawdę tego dokonać i można sobie tu spełniać marzenia. I takie właśnie marzenia spełniał nasz gość Paweł Kosek, a miejmy nadzieję, że wy coś sobie tutaj z tej naszej pogwędki wyciągniecie, jeżeli chodzi o przygotowanie do maratonu. A Pawła na pewno jeszcze zaprosimy, bo to jest mega fajny człowiek, a pewnie zanim go zaprosimy za tydzień, to jeszcze ze 3 razy wygra. Także Pawle, dzięki ci wielkie. Dzięki. Biegaj dalej, działaj, wygrywaj, bo naprawdę jesteś dumą naszego miasta i naszego klubu. A was zapraszamy w takim razie na maratony i do kolejnego odcinka Luźnych Fryków. Zapraszam, dziękuję, pozdrawiam, cześć. Heja. Jak wam się podobała rozmowa z naszym mistrzem? Oto co musicie zapamiętać. Po pierwsze, maraton to tylko 42 km. Jeśli ci mało, idź w ultra. Po drugie, to co przywiózł Paweł i tutaj stało, to nie są medale, a puchary. A ja tylko sprawdzałem waszą czujność. Po trzecie, do maratonu trzeba się solidnie przygotować. To jest minimum 3 miesiące konkretnej treningowej orki. Po czwarte, buty, odżywki, jedzenie przed startem. Wszystko to musicie mieć sprawdzone i przetestowane wcześniej. Po piąte, najlepszy sposób na maratońską ścianę, tak się przygotować, aby jej nie spotkać. No i po szóste, bądź jak Paweł, biegaj maratony i ultra. Dzięki za dziś i hop na treningi maratońskie. Bye.